Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj film z cyklu testujemy radiotelefony i dzisiaj ten oto tutaj Jezu FT65, jeden z prostszych radiotelefonów na pasmo 2,70 m, tylko i wyłącznie FM, bez żadnych cyfrowych emisji radio. Przesłał kolega Iwo z 9 okręgu. Chciał zobaczyć, jak wyjdzie w testach. Zaznaczam po raz kolejny, że jeżeli macie jakieś radia i byście byli chętni podesłać mi do testu, bardzo chętnie coś takiego zrobię. Opieram się na tych urządzeniach, które w jakiś sposób do mnie trafiają. Nie wszystkie modele prywatnie mogę posiadać, także dzięki Wam ta baza przetestowanych urządzeń rośnie. Kilka tylko słów tak wstępem odnośnie samego radiotelefonu. Jak widać, odbiornik pracuje w zakresie 136, 174, 400, 480. Nadajniki, w zależności jak jest rozblokowany, także tutaj nie będziemy w to wnikać. Typowe kroki częstotliwości, stabilność, typowe shifty do przemienników, zasilanie 7,4 V, parametry bateryjne, moc przy standardowym zasilaniu 7,4 znamionowym z akumulatora, 5,2,5 W, poziom emisji niepożądanych 60 dB, powinno być C, tu napisali down, czyli poniżej nośnej przy dużej i małej, średniej mocy, 40 przy małej mocy. Jak wiemy, przy małej mocy często te poziomy harmonicznych są troszeczkę wyższe niż w przypadku mocy większej. Samo urządzenie, z tego co tak na szybciutko się zorientowałem, bo mam je od wczoraj wieczorem, także chwilkę tylko miałem, żeby zobaczyć w ogóle tutaj, zapoznać się z postawą menu, chwileczkę obsłuchać. Urządzenie jest konstrukcji podobnej do Baofenga. Z tego co wyczytałem, ma ten sam układ SDR, ten sam układ jeżeli chodzi o radio FM broadcastingowe i parę jeszcze innych rzeczy. Nie znalazłem jeszcze schematu, być może filtracja i pewne inne rzeczy na stopniu wejściowym odbiornika są troszeczkę lepiej zrobione, ale na ten temat nie mogę nic powiedzieć, bo nie mam dokumentacji jeszcze do tego urządzenia. Zobaczymy po prostu, jak wyjdzie tutaj pomiarowo na przyrządach. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, radio zgrabne, przyjemne, troszeczkę przyjemniejsze w użytkowaniu. Wyświetlacz jest tylko jedno VFO, na jednym paśmie możemy pracować. Menu zupełnie inaczej zorganizowane niż w typowych Chińczykach, ale to są już kwestie użytkowe. Ja, jak wiecie, tutaj akurat w tych testach robię tylko część pomiarową, radiową. Nie wypowiadam się, jeżeli chodzi o użytkowanie, chyba że jeżeli coś jest bardzo źle, to w tym momencie coś powiem na ten temat. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, to oczywiście jest tylko szum. Musielibyśmy tutaj puścić jakiś zdekodowany sygnał, żeby zobaczyć, że audio jest całkiem przyjemne tutaj. Jeżeli chodzi o samo audio, nie mam się czego czepiać. Przejdziemy teraz do testów radiowych. Na początek test czułości odbiornika, potem test, jeżeli chodzi o parametry nadawcze i na koniec test, w którym sprawdzamy czystość widmową sygnału nadawczego. Oczywiście zrobię standardowy ten test na słuchu, na antenie, delikatnie mówiąc zewnętrznej, gdzie nasłuchuję Beacona, porównuję Zenytonę. Tak jak we wszystkich radiach, to już tak zostanie taka tradycja. Także ja już się biorę za podłączanie i przechodzę do poszczególnych testów. Radia mamy podpięte, zaczynamy od Zenytonę. Antena jest podpięta, otworzę blokadę. Słychać nośną, blokada się nie otwiera. Słabiutko w nagraniu może to być bardzo źle słychać. Poczekamy na znamiennik. Jest taka delikatna zmiana szumu. Nie wiem, czy to było słychać. Jeżeli nie, musicie uwierzyć na słowo. I teraz podpinamy. I tu wygląda. Tu się nawet blokada otwiera. I całkiem dobrze.
No i teraz jest nośna, która otworzyła blokadę. Czyli ten test wypadł bardzo pozytywnie, nawet lepiej niż ten nasz Anytone, którego często tutaj testujemy. Dobrze, teraz przepinam i zaczynamy pomiary odbiornika. Sprzęt mamy już podpięty, jak widzicie. Wszystko jest ustawione. No i zaczynamy pomiar. Pierwszy od częstotliwości 145 MHz, czyli pasmo amatorskie, i potem na początku, końcu pasma zobaczymy, jak wygląda ta czułość. Za chwilę jedną ciekawostkę Wam pokażę, o czym wcześniej wspominałem, ale to za momencik. Zero 0,23 mikrowolta. W parametrach tego radia czułość podana jest jako 0,2 mikrowolta. I tu by się zgadzało, te odchyłki, no to jest kwestia kabli, złączek i tak dalej. Natomiast co ciekawe, w opisie na stronie amerykańskiej, którą prowadzi chyba ARRL, czyli ich Stowarzyszenie Krótkofalowców, te radio w testach miało czułość 0,12 mikrowoltów. No troszeczkę dziwne to, tak, skoro producent podaje 0,2, no i przy synadzie 12 dB uzyskanie 0,12 mikrowoltów jest troszeczkę ciężkie, no ale zaraz Wam pokażę pewną rzecz. Robię jeszcze raz ten sam test. No i co uzyskaliśmy? 0,11 mikrowolta. No więc praktycznie to samo co ARRL. No i dlaczego? Myślę, że niektórzy już zobaczyli, co się zmieniło. Zmienił się sposób pomiaru i, że tak powiem, poziom odniesienia. W tej chwili mierzymy dla obciążenia 50-ohmowego. Wcześniej zmienił się napis na EMF, czyli na poziom, nazwijmy to, bezobciążeniowy. I poziomy EMF obowiązują w pomiarach. Tak mówią standardy. Ewidentnie ARRL mierzy troszeczkę to inaczej i stąd te kompletnie nieadekwatne wyniki. Czym się różni 50 ohmów od EMF? No napięciowo o połowę, o 6 dB. Natomiast na czym to polega, to już jest zupełnie osobny temat. Ja wszystkie pomiary wykonuję w EMF-ie, tak jak to powinno być robione, dlatego można odnieść jedno urządzenie do drugiego. Trzeba je robić w tym samym zakresie, jeżeli chcemy po prostu porównywać. Jeżeli chcemy mieć zgodnie z dokumentacją, innymi rzeczami, no to też trzeba ustawić tak, jak dane przepisy w danym miejscu nakazują. I lecimy dalej. 137, to radio chyba tam też odbiera. Cały czas jak zwykle wąski FM. Zero 0,26, czyli ciutkę niższa czułość. 157. Zero 0,21, czyli nawet lepsza, i 173. I 0,22, czyli na zbliżonym poziomie, czyli czułości należy uznać, że mniej więcej w całym paśmie są takie same. I teraz lecimy na pasmo. A czy wstukamy? Tu wstukamy, pewnie przyjmie. Tak, oczywiście. 435 MB, czyli pasmo 70 cm. Zero 0,26, czyli troszeczkę gorzej niż podaje producent. I 400 MB. Zero 0,30, czyli jeszcze gorzej. 421.
0,26, czyli wracamy. 454. Zero 23. Zero 23, czyli na tym samym poziomie. Należy założyć, że czułość 0,2 mikrowolta. Gdybyśmy odjęli tłumienia, inne rzeczy tutaj po drodze, to by wszystko się sprawdziło. Także czułość, być może ktoś powie, że jest gorsza niż na niektórych tam Baofengach czy innych tym podobnych radiach, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wydaje się, bo tak jak powiedziałem, jeszcze nie miałem dokumentacji, że mimo wszystko filtracja na wejściu jest troszeczkę lepsza i w warunkach bojowych te radio nam się lepiej sprawdzi tutaj. Także to, co zawsze zaznaczam, coś za coś. Wyżyłowana czułość i w tym momencie, gdzie nie pójdziemy, wszystko nam zakłóci, nic nie odbierzemy, i ciuteńkę gorsza czułość, ale za to lepsza odporność i większa szansa, że w różnych warunkach środowiskowych, otoczeniu radiowym takim urządzeniem się porozumiemy. To najlepiej sprawdzać właśnie w okolicach masztów, w centrach miast. W Warszawie, w centrum bardzo ładnie to widać i słychać, jak które radio się zachowuje. To tyle, jeżeli chodzi o ten króciutki test czułości. Teraz jeszcze na szybko zrobię, a już niech będzie na paśmie 145. Pomiar szerokości filtra 8,4 kg. Bardzo znośnie, bardzo dobrze. Tutaj mogłoby być ciut wężej, ale odpowiedź częstotliwościowa. No jak widzimy, trochę nam piszczy teraz. Zaczyna się od częstotliwości 300 Hz. Całkiem ładnie już przechodzi. Przy 150 mamy bardzo duże tłumienie, czyli CTC, SS i te wszystkie tony są wycięte. 1 kg jest odnośnik, czyli 0. I później zaczyna to nam spadać. Przy 6 kHz już jest minus 50 prawie decybeli tłumienia. Także bardzo dobrze. I jeszcze jeden test otwarcia i zamknięcia blokady. Muszę tą blokadę włączyć. Poziom 1. Czułość blokady minus 12,4 dB mikro. Tutaj podaje nam w dB mikro, a nie w mikrowoltach. I histereza około 2 dB, czyli całkiem dobra, żeby ta blokada nie klapała. Także tutaj odbiorczo przy tych szybkich testach, ale wystarczających, żeby się zorientować, co urządzenie potrafi. Specjalnie nie możemy tutaj nic zarzucić. Także ja przestawiam przyrząd i przechodzimy do testów nadajnika. Już jesteśmy podpięci, częstotliwość 145 MHz, moc mała, według katalogu pół wata. No i dokładnie jest pół wata. Teraz moc, nie to wcisnąłem, średnia. Jeszcze nie wiem, jak tu się z menu wychodzi, ale moc jest średnia. 2,40 i moc duża 5,18, nawet ciuteńkę więcej niż 5 W. Także tutaj bezproblemowo. No i zobaczmy na dużej mocy skraj pasma, jeżeli to radio oczywiście nadaje, bo nawet nie wiem, nie sprawdzałem, czy nadaje.
nadaje 5,38, 157, 5,28 i 173, 5,30. No moc, jak widać, równo w całym paśmie się rozkłada. Teraz 435 MB, czyli pasmo 70 cm. Zacznijmy już od mocy dużej. 4,40, czyli troszkę jednak mniej niż te pełne 5 W. Moc średnia 2,36, czyli też troszeczkę mniej. I moc mała 0,5. No tutaj jest prawie to samo. I poza pasmem, nie to wcisnąłem, 400 MB. Oczywiście tylko duża moc 4,35, 421 MB, 4,59, 454 MB, 4,59 i 469 MB, 4,70, czyli w granicach tych 5 W to urządzenie ma, czyli nadawczo bez problemu tutaj to się sprawuje. Moce wychodzą takie jak trzeba. Oczywiście od poziomu naładowania baterii troszeczkę one będą się różniły. 8,4 w pełni naładowana bateria, troszeczkę później jak się rozładuje to już poniżej 7 V może mieć, także to też wpływa na moc wyjściową. No i teraz czas na najważniejszy tutaj test, czyli sprawdzenie poziomu harmonicznych na obydwu pasmach, przy dużej i przy małej mocy. No i zobaczymy, co nam ten test pokaże. Jesteśmy już podpięci pod analizator widma. 145 MB, moc duża, nic się nie pali na ekranie. No i zobaczmy, co nam się pokaże na analizatorze. No, jest jakiś niewielki prążek na drugiej harmonicznej, ale jak popatrzycie na jego odległość, no to w zupełności w ogóle nie ma się czego czepiać, tak? Tutaj spokojnie to radio spełnia to, co było powiedziane i nie ma obawy, że będziemy komuś zakłócali. I zobaczmy teraz to samo na tej małej mocy, gdzie miało być teoretycznie no więcej, może nie więcej, tylko mniejsza odległość między nośną a... No i tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nawet lepiej niż podają. No następna jest troszeczkę na wyższym poziomie i tutaj trzeciej nie widać, czwarta troszeczkę bardziej widoczna. Tak, ale to nie są poziomy, którymi mielibyśmy się przejmować. 435 MB, mała, duża moc w tej chwili. Tu jest troszeczkę więcej na dużej mocy. 10, 20, 30, 40, 50. No, pewnie będzie te 60 dB. Oczywiście tutaj niedoskonałość tego przyrządu dochodzi. W warunkach laboratoryjnych, tak jak powinno być to zmierzone, troszeczkę tu lepsze te parametry będą, zawsze to o tym wspominam. I na małej mocy, no tu widać, że jest mniejszy odstęp, wyższy poziom harmonicznej, a mniejszy sygnału, 10, 20, 30, 40, 50. No więc ponad 50 dBc jest różnicy, czyli wszystko się zgadza. Także tutaj no jakichś dziwnych rzeczy na sygnale nie ma. Jeszcze zobaczmy, powiedzmy sobie na przykład na 160 MB, to już tak z ciekawości poza pasmem, bo te wszystkie inne się różnie zachowują. No to jeszcze nawet ładniej chyba niż w paśmie. Tu troszeczkę większy poziom, no ale to 400. No, tu nawet ładny jest. 470. Czyli 435 jeszcze raz.
To tu najgorzej wypada, no ciekawostka. Najgorzej wypada w paśmie amatorskim te radio, jeżeli chodzi o poziom drugiej harmonicznej. 410. Jeszcze raz 400. Tak, tu nie ma prawie wcale. No ale mówię, nie są to poziomy, którymi należałoby się w jakikolwiek sposób tutaj przejmować. Także ten krótki teścik standardowy, radiowy pokazuje, że radio można używać, nie ma się co obawiać. Na pewno jako całość ogólnie jest lepsze od większości swoich, nazwijmy to, krewnych, jeżeli chodzi o konstrukcję SDR-ową, czyli tam Baofengów i tym podobnych. Oczywiście mówię o tych z lepszej półki, bo jak pamiętacie, większość tych chińskich radyjek no to nie spełniała w ogóle tutaj wymagań określonych przepisami, także mówię o tych takich już z topowej półki parametrycznej. Że spokojnie można używać, radio przyjemne, no droższe na pewno niż te wszystkie chińskie zabawki, ale myślę, że troszeczkę i ładniej wykonane, troszeczkę lepsze menu, troszeczkę wygodniejsza obsługa. No, co komu się podoba. Ja do zarzucenia temu urządzeniu w tych testach nie mam niczego, także ze swojej strony polecam to urządzenie, jeżeli chce ktoś kupić coś takiego prostego. Spokojnie taki sprzęt może używać. Także dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję koledze Iwo za udostępnienie sprzętu. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji kanału, oglądania tego, co na nim się pojawia, zarówno w dziedzinach radiowych, jak i innych, bo nie tylko tymi tematami się zajmuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy kolejnych filmach.